Siema, tu Wahacz. Honda Civic 11 generacji po kilku latach obecności na rynku przeszła lifting i stała się lepszym samochodem. Przyznam, nie tylko ze względu na tę kurację odświeżającą. Zapraszam na test, gdzie powiem, co oferuje ten model w 2026 roku. Lifting Civica należy zaliczyć do grona tych mniej intensywnych, ponieważ producent nie ingerował w układ napędowy i wciąż pod maską może znaleźć się wyłącznie hybryda HEV mająca 184 konie mechaniczne i tego elementu tyczył się mój komentarz z początku filmu o staniu się lepszym samochodem nie tylko przez lifting. To znaczy, gdy poprzednio testowałem Civica, świeższe były wspomnienia jego poprzedniej generacji ze zwykłymi benzynami czy świetnymi manualnymi skrzyniami, co sprawdzało się naprawdę dobrze, bo pomimo tego, że mieliśmy do czynienia w sumie ze zwykłym modelem, to poczuć można było w nim nadspodziewanie dużo sportowego charakteru. Nowe wcielenie z hybrydą, testowaną Hondę w odczuwalnym stopniu tego pozbawia, ale jak to mówią, czas leczy rany, też motoryzacja przez ostatnie kilka lat się zmieniła i biorąc to pod uwagę, na Civica patrzeć można teraz trochę inaczej. No i już abstrahując od takich dywagacji można to robić, bo samochód po prostu inaczej się prezentuje. Zmiany skupiły się na froncie, gdzie przeprojektowano zderzak i trochę atrapę chłodnicy, doszedł także inny wzór felg. Modyfikacje oceniam neutralnie, samochód wygląda trochę inaczej, ale podobnie ładnie jak dla mnie co wcześniej. Środkowa wersja Sport, którą dostałem do jazdy, cechuje się ciemniejszymi akcentami, mamy w niej ekskluzywnie czarne felgi czy lusterka. Na tym filmie skupiam się na zupełnie nowym Civicu, ale jest to model z długą historią i używanych egzemplarzy jest na rynku dużo i aby zmniejszyć szansę trafienia na jakiś kiepski, można wygenerować raport przygotowany przez Car Vertical. Wystarczy numer VIN. Mój kolega kupił jakiś czas temu 8. generację Civica. Już po zakupie mu na potrzeby tego filmu wygenerowałem raport i okazało się, że wybrał dobrze, żadnych ostrzeżeń nie ma, wszystko jest na zielono. Ale są różne auta. Teraz widzicie z kolei raport dla innego Civica, młodszego z 10. generacji, który miał już jednak jakieś przygody. Jeśli są w bazach danych, to od razu można zobaczyć zdjęcia, ale są również bardziej precyzyjne informacje odnośnie tego, kiedy i co było naprawiane. Poza tym pokazywane auto już innych alertów nie ma, a ogólnie sporo rzeczy można w takim raporcie sprawdzić, chociażby jak samochód był użytkowany, czy nie jeździł na przykład na taksówce, też zweryfikować, czy ktoś nie majstrował przy liczniku, albo stan prawny samochodu. Przy zakupie auta, albo jak pokazałem też już po nim, taki raport może się przydać, gdyby ktoś chciał go wygenerować o interesującym go samochodzie, to z kodem WTV widzowie kanału mogą to zrobić z 30% rabatem. Link i wszystkie informacje umieściłem w opisie filmu, a teraz wracamy już do najnowszego Civica. Projekt wnętrza samochodu także zbytnio się nie zmienił. Znalazłem tylko informacje o kosmetyce w stylu czarnej podsufitki w każdej z wersji wyposażeniowych, a nie tak jak wcześniej tylko w sporcie. Nie mam z takim podejściem problemu, ponieważ kabina Civica wciąż moim zdaniem prezentuje się naprawdę dobrze i nie widzę tutaj potrzeby poważniejszych zmian. A też dzięki takiemu podejściu niczego nie zepsuto i chociażby panel klimatyzacji pozostał w pełni w formie fizycznej, bardzo wygodnej, z wciąż satysfakcjonująco klikającymi pokrętłami podczas obrotu. Niezmiennie podoba mi się także ta kratka w sąsiedztwie, częściowo ukrywająca nawiewy, a częściowo pełniąca po prostu rolę dekoracyjną. Poza tym mamy miękkie materiały dobrze wyglądające w górnych częściach deski rozdzielczej, czy też drzwi. W niższych partiach są bardziej standardowe plastiki, ale nie zwracają one na siebie za bardzo uwagi. Na tunelu środkowym spotkać można tworzywo bardzo przyjemnej dla oka niesztampowej fakturze. Dodając do tego brak jakichś trzasków generowanych przez tę kabinę podczas jazdy, to jakość wykonania Civica oceniam wysoko. Pewne zmiany zaszły w temacie zestawów wskaźników, to znaczy kiedyś większy ekran był tylko w topowej wersji, teraz pojawił się również w sporcie i jedynie podstawa ma mniejszy wyświetlacz 7-calowy. Oprogramowanie pozostało po staremu, co oznacza, że można modyfikować zawartość tarcz. Z lewej strony mamy multimedia oraz telefon, a z prawej strony jest cała reszta związana z działaniem układu hybrydowego i też inne informacje, których jest dużo, więc szkoda trochę, że nie można miksować tego, aby na przykład przepływ energii był z lewej strony, a informacja o spalaniu z prawej strony. Ta lewa strona jest znacznie mniej przydatna niż prawa. Na szczęście z prawej strony można sobie niektóre z tych wskazań usunąć i wyłączyć, dzięki czemu ta lista będzie trochę krótsza i nie będzie trzeba się aż tak bardzo przewijać. Nie ma też tutaj takich barierów w postaci na przykład wyświetlania mapy, no ale te wszystkie najważniejsze dla kierowcy informacje są podane przejrzyście. Za sterowanie zawartością tarcz wciąż odpowiadają dwie rolki, lewa za lewą, a prawa za prawą. Jest to wygodne, ale biorąc pod uwagę skromną funkcjonalność tej lewej strony, ta rolka mogłaby moim zdaniem zniknąć i pozostać tylko jedna z jakimś przyciskiem przełącznikowym pomiędzy nimi. Po lewej stronie
Poza tym mamy sterowanie systemem audio. Z prawej strony mamy obsługę tempomatu. Biorąc pod uwagę, że są one, te wszystkie inne przyciski, wygodnie rozmieszczone, to obecność tych dwóch rolek nie wpływa negatywnie na ergonomię, wciąż jest ona dobra. W niecodziennym miejscu na dolnym ramieniu kierownicy mamy też przycisk aktywujący jej podgrzewanie. Lifting Civica przyniósł modyfikacje również w możliwościach ładujących samochodu. Po staremu pozostało złącze 12V, ale teraz USB-A zastąpione zostały USB-C. Indukcyjna ładowarka pojawiła się w standardzie. Na tunelu środkowym mamy specyficzne przyciski do wyboru biegów. Wymagają one pewnego przyzwyczajenia, ale biorąc pod uwagę, że każdy z nich jest bardzo od siebie różny, to obsługa ich jest bezproblemowa. Jest także wybór trybów jazdy oraz obsługa hamulca postojowego. Zatem jeśli ktoś poszukuje takiego bardziej tradycyjnego, jeśli chodzi o rozplanowanie elementów sterujących samochodu, to Civic po odświeżeniu pozostaje odpowiednim wyborem. Wracając jeszcze na chwilę do USB, to z tyłu również dwa porty będące dotychczas w standardzie A zmieniły się na C. Osobiście jedno USB-A bym na pokładzie zostawił dla większej uniwersalności. Po staremu pozostał za to system multimedialny i to akurat oceniam jako minus. Mamy tutaj 9-calowy wyświetlacz, co nie brzmi źle, ale interfejs jest tak zaprojektowany, że cały czas na górze i na dole mamy belki. One pełnią konkretną funkcję. Na dole mamy skróty jeszcze z możliwością modyfikacji zawartości, co poprawia wygodę użytkowania. Na górze mamy dodatkowe informacje, no ale wciąż fakt zostaje, że te rzeczy, które są pomiędzy tymi belkami, chociażby mapa z nawigacji, nie mają dla siebie zbyt dużo przestrzeni. Interfejs jest dobrze zaprojektowany, mamy menu główne z takimi ikonkami, jest także w innych miejscach wszystko czytelne, czy też w ustawieniach, no ale fakt zostaje, że nie wygląda to zbyt nowocześnie i chociażby większy wyświetlacz by się tutaj przydał, jakieś usprawnienia, nie trzęsienie ziemi, ale po prostu pewna ewolucja, bo nie jest źle, ale patrząc na współczesne standardy mogłoby być trochę lepiej. No i też Civic mógłby mieć bezprzewodowe Android Auto, znaczy czytałem, że można to aktywować w jakimś ukrytym menu, wizytami w serwisie czy coś w tym stylu, ale fakt, że nie jest to dostępne, tak powiedzmy, po wyjęciu samochodu z pudełka, jest dla mnie kompletnie bez sensu. Zakładając, że jest ta opcja technicznie, fizycznie na pokładzie, Apple CarPlay już bezprzewodowo działa. Z ciekawości postanowiłem wejść do tego ukrytego menu, zgodnie z poradnikami z internetu, wszystko ustawiłem co trzeba i po podłączeniu telefonu pojawia się niestety taki komunikat, ikonka inaczej reaguje. Android Auto nie mówi o USB, tylko o tym, aby podłączyć urządzenie chociażby przez Bluetooth, no ale po podłączeniu pojawia się tylko to. W każdym razie Android Auto u mnie bezprzewodowo nie zadziałał. Układ hybrydowy odświeżonego Civica, tak jak wspominałem, pozostał niezmieniony. W specyfikacji znalazłem tylko jedną mocno kosmetyczną różnicę, to znaczy 2-litrowy, wolno ssący 4-cylindrowy silnik benzynowy stracił 2 konie mechaniczne mocy i ma ich teraz 141, ale są one dostępne trochę niżej, bo przy obrotach 5900 zamiast 6000 wcześniej na żadne inne parametry to nie wpłynęło. Hybryda Civica w dalszym ciągu oparta jest o 3 główne scenariusze pracy, to znaczy wyłącznie elektryczny, drugi jest ten, gdzie silnik spalinowy robi za generator energii dla jednostki elektrycznej napędzającej koła, albo też benzyna może bezpośrednio wprawiać te koła w ruch, wszystko zależy tutaj od okoliczności. W mieście samochód najczęściej może podróżować tylko na prądzie. Hybryda Hondy nie jest pomyślana tak, aby za wszelką cenę przyspieszać w trybie elektrycznym. Można to oczywiście robić, ale już w okolicach 40 km/h należy delikatniej operować gazem, aby nie wybudzić benzyny podczas przyspieszania. Zatem mniej więcej utrzymując taką prędkość, jedna kreska naładowania akumulatora znikała mi co jakieś 300-400 metrów, a kresek na skali jest 10. Akumulatora jednak nie da się rozładowywać do zera, ale wciąż odczuwalny jak na warunki miejskie dystanse pokonywać można tylko na prądzie i dopasowując trochę operowanie gazem do charakterystyki hybrydy, w Warszawie uzyskiwałem spalanie w okolicach 4,5 litra na 100 km, zatem naprawdę ok. Samochód jeździ też wtedy bardzo płynnie, momenty odpalania spalinowca przez jego dobre wyciszenie są mało odczuwalne, nie wkręca się on też na jednostajne wysokie obroty, aby agresywnie podładowywać akumulatory. Przy prędkościach pozamiejskich benzyna częściej pracuje i na elektryku jechać można tylko wytracając albo utrzymując prędkość. Wciąż jednak wtedy czuje się sprawne reakcje silnika elektrycznego, przy czym poczuć można też fakt, że w Civicu mamy bezstopniową przekładnię ECVT. Brak sztywnego powiązania prędkości z obrotami ma sprawić, że silnik spalinowy pracować będzie tak często jak to możliwe na optymalnych dla siebie obrotach. Występuje tutaj jednak także pewna symulacja fizycznych biegów, obecna jest chociażby podczas ostrego przyspieszania. Tak testowana Honda radzi sobie od 0 do 100 km/h.
tak od 90 do 140. Akustycznie da się odczuć, że mamy tutaj do czynienia z symulowaniem biegów, ale całkiem nieźle zmiany obrotów zostały według mnie zaprogramowane. Lżej przyspieszając, bardziej usłyszeć można zwiększanie prędkości przy jednostajnych obrotach, ale wtedy z kolei benzyna pracuje w niższych partiach i nie zwracałem na to specjalnie uwagi, zatem bez stopniowego ECVT w Civicu nie ma co się obawiać. Na zwykłych drogach pozamiejskich samochód zużywał mi średnio 5,5 litra na 100 km. Przy wysokich prędkościach dróg szybkiego ruchu silnik spalinowy już bezpośrednio napędza koła i wtedy, aby uzyskać maksymalną dynamikę, trzeba trochę dłużej poczekać, aż wkręci się na obroty, ale wciąż ta dynamika jest wtedy moim zdaniem dobra. W takich warunkach, na drogach ekspresowych, samochód potrzebował średnio 6,5-7 litrów na setkę. Ogólnie do osiągów Civica nie mogę się przyczepić, są tutaj w pełni wystarczające, a samochód też po prostu przyjemnie przyspiesza, zwłaszcza przy niższych prędkościach. Tak jak mówiłem na początku filmu, nie ma co tutaj szukać bardziej usportowionego charakteru poprzedniej generacji, ale trudno też aktualnemu rozwiązaniu Hondy coś zarzucić w codziennym użytkowaniu, zwłaszcza pod kątem ekonomiki jazdy. W tym przypadku warto jeszcze wspomnieć, że zbiornik paliwa testowanej Hondy to 40 litrów, zatem pomimo niskiego spalania nie ma co tu liczyć na jakieś rekordowe zasięgi na jednym tankowaniu. Przechodząc do właściwości jezdnych, co istotne, Civic jest wciąż samochodem, który wyróżnia się pod tym kątem. Mamy tutaj niską pozycję za kierownicą, nawet jak na standardy sedanów czy liftbacków, z podwyższonymi suwami nie ma co nawet porównywać. Dodatkowo dostajemy w testowanej Hondzie bardzo dobrze działający układ kierowniczy, który ma bezpośrednie reakcje i dobrą precyzję. Nie jest on zbyt ostry, więc podczas normalnej jazdy nie trzeba się pilnować, ale w zakrętach daje poczucie kontroli na pograniczu zwykłych i już usportowionych samochodów, a Civic, pomimo nazwy wersji, którą dostałem, ma przecież zaliczać się do tego pierwszego grona. Zawieszenie też pozwala na więcej podczas jazdy, ale nie jest zbyt twarde i całkiem nieźle radzi sobie z nierównościami, trzeba jedynie pamiętać, że nie jest to kanapowy SUV. W trasie zatem prowadzenie testowanej Hondy to spora frajda, w mieście dokuczać może z kolei widoczność. Do przodu nie jest źle z łatwo dostrzegalną maską, ale budowa tyłu sprawia, że bez wsparcia elektronicznych asystentów ciężko jest wyczuć dokładnie, gdzie nadwozie się kończy, szyba jest mocno pochylona, też wysoko poprowadzona. Na szczęście kamera cofania i czujniki są dostępne zawsze w standardzie. Civic nie oferuje niestety systemu kamer 360 stopni, co mogłoby w sumie pojawić się wraz z liftingiem. Obecna tylna kamera oferuje niezłą jakość. Ogólnie jednak testowany model już wyjściowo ma rozsądne wyposażenie i nawet bazowa wersja Elegance to nie jest tak zwany golas, bo poza asystentami parkowania mamy chociażby dwustrefową klimatyzację, podgrzewane fotele czy dostęp bezkluczykowy i ogólnie z takich kluczowych z punktu widzenia codziennego użytkowania rzeczy wiele tu nie brakuje. Takiego Civica można kupić aktualnie za 132 700 zł i jest to cena znacznie niższa niż była przed liftingiem. Honda podjęła nieoczywistą, ale bardzo korzystną z punktu widzenia klientów decyzję, aby wprowadzić obniżkę 15 000 zł względem wersji przedliftingowych. Rabat 20 000 obowiązuje zarówno teraz, jak i przed odświeżeniem. Wersja Sport jest droższa od podstawy o 5000 zł, ale nie wprowadza ona jakichś ogromnych zmian i skupia się głównie na aspektach wizualnych i poza zmianami w nadwoziu mamy chociażby sportowe nakładki na pedały, plus tylko kilka elementów użytkowych jak podgrzewana kierownica czy większy ekran zegarów. Zatem to, co przedstawiam na filmie, z grubsza odpowiada temu, co dostaje się wybierając bazowego Civica. Bardziej różni się wersja Advance, tam już dopłacić trzeba znacznie więcej też, bo 14 000 zł, ale też dochodzi dużo wyposażenia. To znaczy elektryka foteli, skórzana tapicerka, audio firmy Bose czy adaptacyjne światła. Fajnie mieć te rzeczy, ale w większości są to bajery i jeżdżąc wersją Sport przyznam, że nie czułem, aby na pokładzie mi czegoś specjalnie brakowało, zatem za okolice 130 000 zł można mieć już wystarczająco wyposażony samochód i ta cena, biorąc pod uwagę obecność też całkiem mocnej hybrydy, brzmi ciekawie. Znacznie ciekawiej niż wcześniej i ludziom z Hondy należy się pochwała za decyzję o obniżce. We wnętrzu odświeżonego Civica nie wprowadzono żadnych dodatkowych dekoracyjnych źródeł światła. Mamy lampkę na podsufitce lekko oświetlającą tunel środkowy od góry oraz lampkę oświetlającą półkę na smartfona. Instrumenty pokładowe niezmiennie podświetlone są na kolor biały, co gwarantuje dobrą czytelność. Też wszystkie przyciski, przełączniki doczekały się podświetlenia, ale jakieś dekoracyjne elementy, chociażby na drzwiach, aby było mniej ponuro, by tu nie zaszkodziły.
Lifting Civica nie przyniósł zmian w wyglądzie świateł z przodu, jakichś wielkich modyfikacji swoją drogą one moim zdaniem nie potrzebowały, bo na froncie wszędzie mamy LEDy i całkiem wyrazisty i ładny według mnie wzór. Kierunkowskazy w bocznych lusterkach prezentują się tak. Z tyłu również oświetlenie pozostało po staremu i tak jak światła pozycyjne może nie są specjalnie efektowne, ale wyglądają ok, to pozostawienie żarówek w kierunkowskazach uważam za wyraźny minus, bo już wcześniej to rozwiązanie było przestarzałe, a teraz tym bardziej i liftingi w końcu też od takich unowocześnień są. Jeszcze dopowiem, że dodatkowe oświetlenie kabiny pojawia się od wersji Advance, tak samo jak adaptacyjne światła LED. W Sport w dalszym ciągu dostajemy zwykłe statyczne światła, które umieszczone zostały w odbłyśnikach i oferują dosyć przeciętną, poziomą precyzję odcinania strefy jasnej od ciemnej, za to moc oświetlenia tego, co znajduje się w bliższej odległości przed samochodem jest dobra, bez zarzutu. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki, duży zapas wolnej przestrzeni. Gorzej jest z ilością miejsca nad głową, ponieważ linia dachu opada. W związku z tym, konkretnie się prostując, też konkretnie wbijam się w podsufitkę. Przy bardziej naturalnym ułożeniu wciąż jest lekki kontakt z włosami i aby go uniknąć, musiałbym lekko pochylić głowę. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w sporym stopniu wystający. Na tylnej kanapie spotkać można rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma 415 litrów pojemności. Dostajemy tutaj bardzo niski próg załadunkowy, również bardzo dużych rozmiarów otwór. Niestety przy łączeniu z tylną kanapą na podłodze jest uskok. Testowana Honda posiada także pomysłowo zaprojektowaną roletę, która nie jest przytwierdzona do tylnej klapy, a rozwijana od lewej strony. Wygodne moim zdaniem rozwiązanie. Na bocznych ściankach w kufrze mamy haczyki. Występuje także z prawej strony złącze 12V, a pod podłogą znaleźć można jeszcze płytkie schowki. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu do linii dachu to 1220 litrów, złożone oparcie drugiego rzędu nie generują kolejnej nierówności na podłodze. Podsumowując, Honda Civic wraz z liftingiem stała się lepszym samochodem głównie ze względu na cenę, bo obniżka 15 000 złotych to solidna kwota i może przyciągnąć do tej marki osoby, które dotychczas jej nie rozpatrywały. Konstrukcyjnie Civic nie zmienił się specjalnie i moim zdaniem tego też za bardzo nie potrzebował, bo to auto wciąż daje radę. Nie jest ono najbardziej nowoczesne, jeśli chodzi o na przykład multimedia, nie ma też bajerów w postaci wyświetlacza przeziernego, ale jeśli ktoś poszukuje model o bardziej oldschoolowym charakterze, ale zarazem nie przestarzały, to nie ma na co narzekać. No i też w dalszym ciągu Civic wyróżnia się właściwościami jezdnymi, co biorąc pod uwagę, że auta zaprojektowane z takim priorytetem są coraz rzadsze na rynku i zastępują je głównie nudniejsze w prowadzeniu crossovery, jeszcze podbija ocenę tego samochodu w moich oczach. Ogólnie, jeśli ktoś lubi prowadzić auto, ale nie chce kupować od razu jakiegoś modelu sportowego, to testowane Honda jest bardzo kuszącą propozycją. Osoby chcące po prostu solidne auto z hybrydą również ma czym kusić. I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonym Civicu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!